Tahir uroczyście przysięga, że knuje coś niedobrego. Fani Pottera to nigdy lekko nie mieli. Albo wychodziły gry na podstawie książek pisane przez zatwardziałych Mugoli bardziej dziurawe niż polskie drogi, albo przeciętne gry ruchowe. No dobra, gry Lego były całkiem przyjemne, ale w ostatnim czasie nastała era samych mobilek, które próbują wyłuskać cenne 2 złote. No daj 2 złote. Nie. To daj 5. Trwało to tak długo, aż w końcu u schyłku 2020 roku pokazano pierwszy zwiastun nowej gry, będącej spełnieniem dziecięcych marzeń o tym, aby zostać czarodziejem bądź czarownicą. A zaszczyt jej wykonania przypadł studiu Avalanche. Chwila, to nie są ci od tych gównianych gier na licencji i tam Disney nieskończoność? No, faktycznie. Przecież ta gra nie ma prawa się uda. A w sumie Soniak kupi, udostępni bibliotekę. Za darmo. Tak więc mamy 2023 rok i gra ostatecznie trafiła na półki sklepowe, chociaż długo na nich nie powstała, bo cały jej zakład został szybko wyprzedany. Czy faktycznie piekło wreszcie zamarzło? Czy wyszła wreszcie jakaś dobra gra od Harry'ego Pottera? No cóż, przekonajmy się. Najwyższy czas wybrać różdżkę. Przywdziać odpowiedni ubiór. Nic w tym nie widzę. I wyruszyć na przygodę, aby poznać dziedzictwo Grunwaldu. Hogwartu! Ja nie umiem w te twoje tam władcy pierścieni, daj mi spokój. Wszystko zaczyna się od upragnionego przez nas listu z zaproszeniem do szkoły magii i czarodziejstwa. Niestety pech chciał, że zajmowała się nim Poczta Polska i trafił z 4-letnim opóźnieniem, w efekcie czego zaczynamy od 5 roku i musimy nadrobić cały wcześniejszy materiał. Jako że gramy protagonistą, dysponujemy niecodziennymi zdolnościami korzystania z prastarej magii. Fakt ten nie uchodził wadze naszemu mentorowi, który od lat próbuje poznać jej tajniki. Potencjał ten widzą również zbuntowane gobliny, które uważają nas za klucz do odkrycia potężnego artefaktu, bo zawsze musi być jakiś potężny artefakt, mogącego doprowadzić do zagłady świata czarodziejów i czarownic ukrytego gdzieś w pobliżu Hogwartu. Powstrzymać możemy je tylko my, ale żeby tego dokonać, musimy poznać sekrety tej zapomnianej magii, nie zaniedbując przy tym szkolnych obowiązków, bowiem to, czego nauczymy się w szkole, może nam faktycznie pomóc w zakończeniu tyranii ich dowódcy Rancora. Nie będę wam kłamał, fabuła jest taka sobie. Stosuje ona wiele uproszczeń i nie potrafi utrzymać stałego tempa. Samego antagonistę określiłbym słowami no jest. Niby znamy jego motywację, niby stwarza zagrożenie dla świata czarodziejów, niby budzi respekt wśród sprzymierzeńców, jednakże jego niewielka obecność w samej historii sprawia, że przy Voldemorcie wypada dość blado. To, w jaki sposób będzie prezentować się nasza persona, zależy wyłącznie od nas samych. Nim zaczniemy nową przygodę, będziemy mogli skorzystać albo z gotowców przygotowanych przez twórców, albo stworzyć coś własnego. Do wyboru są dziesiątki fryzur, odcieni skóry, blizny, na rysach twarzy kończąc. Sam kreator jest mocno ograniczony, więc o takich potworkach jak Zaobliwiona można najwyżej pomarzyć. A tym bardziej nie zmienimy naszej sylwetki. Co można natomiast ustawić, to na przykład ton głosu, żeby brzmiało jak It was wonderful. gówno robot z autotunem, albo sposób, w jaki inni zwracają się do nas. Sam ubiór w późniejszym czasie będziemy mogli zmienić na taki, jaki nam się podoba, bez zamartwiania się o statystyki. Należy jednak pamiętać, że pula naszych strojów na start jest mocno ograniczona, a ciekawsze szaty znajdziemy dopiero potem. Oczywiście główny wątek to nie wszystko. Do dyspozycji jest 1 500 100 900 misji pobocznych. Niektóre dają pieniążka, niektóre dają jakieś ubranko, a inne jeszcze zaklęcia. Od prostych zadań dla mieszkańców przez zajęcia dodatkowe po rozpisane na cały rok szkolny misje towarzyszy. Od razu uprzedzam, wybór dormitorium jest czysto kosmetyczny i oprócz specjalnego zadania postać nie otrzymuje żadnych dodatkowych profitów. Możesz być krukonem, gryfonem, pufonem, ściekiem z kanałów, nie ma to żadnego znaczenia.
Wybory gracza nie mają większego wpływu na przebieg samej historii z paroma wyjątkami i ograniczają się najwyżej do bycia albo kulturalnym, prawda, czarodziejem bądź czarodziejką, lub kawałem gnoja, który uprzykrza im innym życie i wymusza hajs za wykonaną robotę. I shall pay you, but you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. To, czym gra nie zawodzi, jest na pewno świat. Mapa jest duża. Sam Hogwarts przyćmiewa rozmiarem pojedyncze miasto ze Skyrima, a jego korytarze są tak liczne, że można się łatwo w nim zgubić. A kiedy już znudzi się uczęszczanie na lekcje, warto zwiedzić też okolice. Na przykład taki zakazany las, który jest tak zakazany, że nawet barierki wokół niego nie ma. A może Hogsmeade, które robi tak piorunujące wrażenie na protagoniście, że będzie się podniecać każdą wizytą w mieście. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Here I come. Sometimes it seems all roads lead to... No zamknij ryj! Oczywista oczywistość, taki świat nie może pozostać pusty. Co krok możemy natknąć się na obozy bandytów, zagadki, tajemnicze komnaty. Tych dróg w grze jest naprawdę dużo i każda w inny sposób rozwija naszą postać. Robienie wyzwań Merlina powiększy nasz skromny ekwipunek. Punkty starożytnej magii wzmocnią nas w walce, a ukończenie wyzwań pojedynków nagrodzi nas zawartością kosmetyczną. To zaledwie ułamek tego, co gra oferuje i muszę powiedzieć szczerze, jest tego za dużo, przez co z czasem zaczynamy doznawać trudności. Dlatego warto znaleźć sobie taki dobry balans pomiędzy zwiedzaniem mapy, rozwiązywaniem zadań pobocznych, a prowadzeniem historii do przodu. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, otrzymujemy od nauczycieli magiczny przewodnik, który przechowuje dla nas zebrane informacje, zadania, osiągnięcia, pokazuje mapę i wyznacza trasę do wybranego celu. Jako że Hogwarts jest ogromniasty, mamy też inne środki transportu poza naszymi kulasami. Okolice możemy zwiedzić na drągu Miotły, której sterowanie robili chłopaki z Pirania Bytes, grzbiecie wierzchowca, a dla bardziej leniwych istnieje szybka podróż sieci Fiu. Tylko nie pomylcie przypadkiem kominka. A jak już znudzi się bieganie po mapie, warto udać się do pokoju życzeń. Jest to swego rodzaju baza, którą możemy dowolnie umeblować, jednak nie jest to jedynie kosmetyczne. Uprawiane rośliny będą służyć jako składniki do eliksirów, które również będziemy ważyć w pokoju. WD-40. A z czasem sama baza ulegnie powiększeniu i pozwoli hodować zwierzęta porozrzucane po mapie. W walce ważną rolę odgrywają nauczone zaklęcia. Rolę podstawowego ataku przybiera zaklęcie podstawowe. Aha, no przynajmniej nie będzie darcia mordy przez całą grę. Nie poradzi sobie jednak ze wszystkim. Przeciwnicy osłaniają się kolorowymi tarczami, które może zbić tylko odpowiedni typ zaklęcia. A to delikwenta trzeba podnieść, przyciągnąć, podpalić. Walka jest bardzo dynamiczna i wymaga ona zaangażowania. Przeciwnicy potrafią również rzucać zaklęcia, a wiele z nich należy albo skontrować, albo całkowicie uniknąć. Aby zwiększyć naszą przewagę, warto jest wykorzystać naszą wiedzę nabytą w trakcie zajęć. Mandragora świetnie sprawdzi się, gdy zostaniemy otoczeni. Kapusta zajmie się odwróceniem uwagi, a napar gazowy rozpięta Mordor nad areną. Osoby preferujące rozwiązania po cichu także znajdą tu coś dla siebie, nawet jeżeli opcji jest tutaj troszkę mniej. Jednakże wszystko to, jak i zaklęcia niewybaczalne, których możemy się nauczyć, muszą ustąpić potędze starożytnej magii. Gra nawet przez 5 minut nie kryje się z faktem, że gramy chorym pojemem. Gdy załadujemy odpowiedni pasek, będziemy mogli wykonać bolesną dezintegrację przeciwnika, zamienić go w obiad niedzielny, albo przynajmniej tak go połamać, że będzie go można składać jak origami. To skutkuje pewnym problemem. Gra nie stanowi żadnego wyzwania, chociaż tutaj może pomóc zmiana poziomu trudności. Natomiast czemu nie pomogą ustawienie zgłupiająca kamera, która nawet zablokowana potrafi zgubić nasz cel i kompletnie nas zignorować. Sprawia to, że walka nieraz staje się całkowicie chaotyczna i w ferworze jej nie wiadomo co się dzieje. Nie pomaga również fakt, że paleta naszych przeciwników jest bardzo skromna i w pierwszych godzinach gry zdążycie poznać niemalże wszystkich. Powiedzieć, że Hogwarts jest ładną grą, to jak nic nie powiedzieć. No jak już się tekstury załadują. Zamek został odwzorowany w najmniejszym szczególe.
Dekoracje zmieniają się wraz z upływem pół roku, na ścianach wiszą ruchome obrazy, a niektóre prowadzą nawet do ukrytych komnat. Na korytarzu grają zaczarowane instrumenty, rycerskie zbroje się wygłupiają, a duchy ganiają się z siekierą. Co? Szkoła jest dokładnie taka, jak opisywały ją książki, czyli pełna magii i sekretów. Jej okolice także mają się czym pochwalić. Efekt natomiast psuje drętwa mimika postaci, okazjonalnie wracająca do myśli i miny modelu, co w momencie, gdy postać płacze, wygląda wręcz komicznie. Z płynnością wcale nie jest lepiej. Gra potrafi przymulić się tak niezależnie od sprzętu. Pierwotnie sądziłem, że to kwestia licznych detali, które widzimy w zamku, natomiast gra traci nieraz płynność w najmniej spodziewanym momencie. Należy jednak pochwalić, że to pierwsza od dawna premiera, gdzie gra nie jest zepsuta doszczętnie. Co nie znaczy, że w grze nie ma błędów, bo liczy trochę ma. Jednakże na 40 godzin zdarzyło mi się ich niewiele, a grę mogłem spokojnie ukończyć bez oczekiwania na patch rozmiarów całej gry. Można? Można. I tym sposobem dotarliśmy do końca. O grze mógłbym mówić jeszcze wiele, ale wtedy materiał trwałby zdecydowanie za długo. Zatem nadszedł czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy gra jest idealna? Nie. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to to, że korzysta z wielu sprawdzonych metod innych gier. System walki zbudowany jest na sprawdzonym systemie uników i kontr. Zagadki, mimo że różne, wydają się bardziej zapychaczem niż kontentem. Wiele sandboxów tak ma, wiele gra się niemalże tak samo, zmienia się tylko setting gry i jakość wykonania. Wielkim minusem dla mnie jest brak polskiej ścieżki dźwiękowej. Musimy niestety zadowolić się samymi napisami i jest to dla mnie problem. Dostaliśmy już tyle produkcji na bazie książek o chłopcu, który przeżył w pełnej polskiej lokalizacji, że dla mnie jej brak jest tym bardziej niezrozumiały. Szczególnie, że polskie tłumaczenie uważam za bardziej barwne od angielskiego oryginału. Nie zrozumcie mnie źle, gra jest cholernie dobra, ale przechodzi przez przetarte szlaki zamiast wyznaczać własny kurs. Należy jednak pamiętać, do kogo jest kierowana. A kierowana jest do fanów Harry'ego Pottera, którzy wyczekiwali wiele lat na zostanie uczniem szkoły magii, libacji alkoholowej i czarodziejstwa, nie będąc przy tym krapem zrobionym na poczekaniu. I tym mnie dziedzictwo Hogwartu kupiło. Wiernością wobec materiału źródłowego, coś czego wiele marek nie potrafi teraz zachować. Patrzę na ciebie, Wiedźminie od Netflixa. Zresztą zobaczcie sami. Każdy możliwy detal książki, każdy zaułek, każda sala, zaczarowane schody, boisko do Quidditcha, którego w grze nie ma. Plotki głoszą, że chodzi o legendarne zagranie niejakiego Thomasa Hydesa, który podczas meczu potrącił jakąś starą babę na trybunie. Wszystko tu jest. I mimo, że gra toczy się jakieś 200 lat przed narodzinami Bliznowatego, nie trudno się uśmiechnąć z tego, ile nawiązań do niego można znaleźć. I to jest prawdziwa magia tej gry. Daje nam możliwość poznania tego świata na własnej skórze. Będąc szczery, ja się nie rozczarowałem. Z taką myślą was dzisiaj zostawię. A wy, co myślicie o dzieciństwie Hogwartu? Jesteście jeszcze z pokolenia Harry'ego Pottera? Czy może owinęła was jego magia? Dajcie znać w komentarzach, a ja się żegnam. Koniec psot.